Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Dzisiaj będzie średni format i to średni format od Zeissa, czyli Nettar. Nettar, pierwszy aparat Nettar powstał w roku, został zaprezentowany w roku 1934 i nazywał się na początku Bob. Bob 510. Ta numeracja u Zeissa jest taka dziwna, pomaga w zorientowaniu się, który konkretnie model mam, ale jak patrzę po numerach, to nic nie mogę z nich wyczytać, a wydawało mi się, że wolałbym, żeby czytając taki numerek wiedział, że to jest na przykład 6x6 albo 6x4,5 albo coś innego. Nettar, ten pierwszy Bob 510, Bob to od imienia któregoś z założycieli firmy Zeiss było imię, ale szybko zostało przez marketingowców prawdopodobnie uznane, że zmienimy nazwę i powstał w ten sposób Nettar. Ten pierwszy Nettar 510 później z 1934 roku robił zdjęcia 6x4,5 cm. Ale w sumie w całej serii Nettarów były różne, bo były zarówno 6x4,5 jak 6x6, jak i 6x9 były też takie Nettary. W ogóle Nettary miały być taką tańszą wersją dla ikonty. Tańszą, czyli miały mieć prostszą konstrukcję, co widać po niej, bo tu mamy takie proste prowadnice lekkie prowadnice do wysunięcia mieszka, a w ikoncie są takie podwójne, solidne i lepsze, tak prawdę mówiąc, to ja nie widzę sensu, zwłaszcza w tych małych aparatach, mniejszych, tych 6x6, używania tych większych, solidniejszych. Te, jak widać to jest 50 rok, czyli po 70 latach nadal są sztywne, dobre i działają prawidłowo, więc uważam, że to rozwiązanie i tak było ekonomiczne, było dobre. Drugą rzeczą, która miała być ekonomiczna, to obiektywy i migawki. Miały być tańsze obiektywy, prostsze migawki. W 1938 roku powstał pierwszy Nettar 515/16. Model już robiący zdjęcia 6x6 cm, w układzie wtedy jeszcze pionowym, ale to był poprzedni, dlatego do niego nawiązuję, poprzednik tego, co trzymam w ręce. I ten aparat był wyposażony w dwa obiektywy. Nettar 7,5 cm światłem 6,3 i Nettar 7,5 cm światłem 4,5. Produkowany był od 1938 do wojny i po wojnie wznowiono jego produkcję. Z tym, że obiektywy zmieniono na Nowar Anastigmat 75 mm ze światłem 6,3 i Nowar Anastigmat z 4,5 mm światłem 75 mm światłem 4,5. I dokładnie te same obiektywy są produkowane i aparat był produkowany do roku 1951. W 1951 zaprzestali jego produkcję i wprowadzili wtedy produkcję Nettara 2, czyli oznaczonego jako 517/16. Sprawdzę, bo te cyferki mi się mylą czasami. Tak, 517/16, który odziedziczył dokładnie te same obiektywy i mniej więcej te same migawki. Przy czym spotkałem się z opinią, z informacją i to tak człowiek pisał tak na pewniaka. On wymieniał, które obiektywy kto produkował i uważa, że te obiektywy Nowar Anastigmat 75 mm światłem 6,3 i 4,5 to są produkowane były przez firmę Rodenstock. Markowa firma, bardzo dobra. To nie wszyscy producenci używali, nie wiem, jak Zeiss to Zeiss. Znaczy tu nie ma na tym obiektywie napisane Zeiss. Jest to też prawda, ale na tych ze światłem 6,3, które były produkowane przez Zeissa, też nie ma napisane, że to jest Zeiss. Sam ten Nowar Anastigmat jest to 300-czewkowy obiektyw. Sama nazwa Zeiss mówi o tym, że to będzie porządny obiektyw. Produkowany był do roku 57. Ten model Nettara 2. W sumie to w 60 albo 61 w ogóle Zeiss zaprzestał produkcji aparatów mieszkowych. Czasy się po prostu zmieniały i aparaty zaawansowani fotografowie zaczęli wybierać lustrzanki, a amatorzy, tacy, których nie interesowała fotografia, tylko interesowały zdjęcia, żeby mieć, wybierali aparaty mniejsze, kompaktowe, które się pojawiły, które były tańsze w obsłudze.
te były tańsze w utrzymaniu, robiły 36 zdjęć zamiast 12, były mniejsze i zaczynała wchodzić do nich automatyka, więc były prostsze w użytkowaniu. Ten aparat jako ta tania seria aparatów nie ma ani dalmierza, ani światłomierza. On ma robić zdjęcia, czyli że jeśli chcesz używać go do tego, żeby zmierzyć światło, to trzeba użyć zewnętrznego światłomierza albo zasady Sany 16, czyli wybrać sobie na oko światło. Ja pół na pół stosuję przy tych aparatach technikę, czyli mierzę światło przeważnie raz, a później patrzę, że jak mi się ściemniło, to czy mam ciemniej, to po prostu otwieram obiektyw albo to kot się bawił, wpadła Jula z kuchni zobaczyć, co tu się dzieje. Albo otwieram mu, albo mu zmieniam czas otwarcia migawki. Tu w tej wersji, to jest wersja najtańsza, czyli z obiektywem tym 6,3 przysłoną i z migawką Vario, która ma czasy 1,25, 1,75, 1,200 i czas B. Szaleństwa nie ma. Były wersje te droższe, czyli ze światłem 4,5, tam można było kupić albo też z tą Vario migawką, albo z Pronto, które już miały szerszy zakres czasów, albo nawet Pronto SV, które miały jeszcze tego samowyzwalacz. Słowąc po nazwie, ten nie ma samowyzwalacza. Nie ma, czym się różni od Ikonty. Z jego odpowiednikiem w Ikoncie byłaby Ikonta 523x16, która ma sztywniejsze mocowanie. Ma obiektywy albo 4,5, czyli 75 mm ze światłem 4,5, albo obiektywy ze światłem 3,5, no i ma migawki o większym zakresie i ma jeszcze jedną rzecz, czyli blokadę przed podwójną ekspozycją. Ten aparat nie ma blokady. Mogę naciągnąć, zrobić, naciągnąć, zrobić, naciągnąć, zrobić, co jest częściowo wygodne, bo mogę sobie zrobić nakładki jak chcę i kiedy chcę, a jeśli ja pamiętam o tym, że zrobiłem zdjęcie i chowam aparat, nie naciągam, nie przewijam go do następnej, nie naciągam migawki, chciałem powiedzieć, nie przewijam go do następnej klatki, to przewijanie jest oczywiście całkowicie ręczne, muszę patrzeć na obrazek, dopiero jak go wyjmuję, o, tu bym zrobił zdjęcie, mogę nawet sobie popatrzeć przez zamknięty aparat. Nie ma dalmierza, nie ma niczego, więc mogę sobie patrzeć, czy ten kadr mi będzie pasował. Dopiero wtedy naciągam, przewijam film do następnej klatki. Zresztą, prawdę mówiąc, robię go w ten sposób, bo mi się wygodnie trzyma. Dopiero wtedy otwieram, ustawiam parametry ekspozycji według światłomierza zewnętrznego, ustawiam odległość na oko według, albo używając jakiegoś dalmierza, tu możemy sobie dalmierz wstawić zewnętrznie, ustawić odległość, chociaż w tym aparacie przy tak ciemnym obiektywie, czy tak obiektywie o dużej głębi ostrości, na oko ustawianie się sprawdza w dużym stopniu, no chyba, że się robi na pełnym otwarciu, to wtedy widać, że jak na pełnym otwarciu robiłem zdjęcie, o tu są te schody, zdjęcie jest dosyć miękkie, i widać, że tutaj już przy schodach mam nieostre. To jest przy pełnym otwarciu, ale przeważnie stosowałem zasadę, którą w instrukcji obsługi pokazują. Tu są na obiektywie, słabi mi ostrość, złapał. Na obiektywie są dwie kropki, teraz widać. Jedna kropka, która pokazuje przysłonę na mniej więcej 10 i druga kropka na obiektywie, która pokazuje odległość mniej więcej 7 metrów. I zakłada instrukcja obsługi, że jeśli ustawię te dwie kropki, czyli przysłonę 10 i odległość 7 metrów, to będę miał wszystko ostre od 3,5 do nieskończoności. I w tym momencie mogę się w ogóle nie zajmować takimi drobiazgami, jak ustawianie ostrości, bo po co? Tylko muszę pamiętać, że jak będę robił portret mniej niż 3,5, no to muszę wtedy jednak tą ostrość przestawić. Ale dopóki będę robił zdjęcia typowo, tak jak ja zresztą robiłem zdjęcia, tam jest jedno zdjęcie zrobione z małej odległości, to zdjęcie z barierkami, są nieostrości, wychodzą fajnie, no ale dlatego, że jakby nie mówić, to przysłona, czy by ją nie przymykać, przymknijmy przysłonę, to ona jest cały czas, no nie widzę, bo ona jest z drugiej strony, bym musiał patrzeć, żeby zobaczyć, czy ona jest cały czas okrąglutka. Tak, ona jest bardzo ładna, okrągła, jak patrzymy na przysłonę. W związku z tym, jak tutaj jest pełne otwarcie, czyli nie przymknięta przysłona, mała odległość, minimalna odległość, najmniejsza jaką mogłem na nim zrobić, czyli metr mniej więcej.
bo tu pokazuje 1,20 m, ogólnie metr, zmierzyłem to zewnętrznym dalmierzem, żeby nie zrobić błędu. I to zdjęcie widać, że te nieostrości są bardzo fajne, bardzo przyjemne i tutaj ten obiektyw tak fajnie się spisał, chociaż jak zeskanowałem, myślę, czy już iść do omawiania zdjęć. Nie, jeszcze może omówimy samą konstrukcję aparatu. Sam aparat, jeśli mówimy o jego trwałości, jest zrobiony na najwyższym poziomie, moim zdaniem. Spotkałem się z opiniami w internecie, że człowiek wyjął taki aparat po 20 latach leżenia w pudle, włączył i stwierdził, że migawka działa bez problemu. Jeśli chodzi o sam mieszek, większość osób mówi, że mieszek jest cały czas w bardzo dobrym stanie. Oczywiście ja jak taki aparat dostaję, to pierwsza rzecz to natłuszczam ten mieszek. Używam do tego albo płynu do czyszczenia skóry, taki pyk, 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 albo, co nie tak dawno odkryłem, preparatu do czyszczenia tapicerki samochodowej. Psz, 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 psz. On sobie wciągnie ten płyn. Z reguły on po kilku sekundach znika, jak taki aparat był nieużywany. Później drugi raz, po to, żeby go natłuścić, żeby on był sprężysty i wtedy wiadomo, że będzie działał przez następne lata. Natomiast większość osób mówi, że to jest dobre wykonanie. Zresztą widać po samym aparacie. Ja nie wiem, ile on zrobił negatywów, ile lat ma, natomiast sam aparat jest w bardzo dobrym stanie i większość tych aparatów jest w bardzo dobrym stanie. Także jeśli chodzi o wykonanie, to jest naprawdę bardzo dobre. Przejdźmy może do obiektywu. Powiedziałem, że przy 6,3 przy pełnym otwarciu jego jest miękki. Ja przeważnie robiłem na zdjęcia przymykając go, przynajmniej do tych 8 lat, przeważnie do tych 10, nawet 11, przymykałem go i robiłem zdjęcie tak jak to zdjęcie, co jest za mną, to duże Pałacu w Jabłonnie. Jeśli jemu się przyjrzymy, ono było zrobione mniej więcej, wydaje mi się, że na przysłonie 8, jeśli dobrze pamiętam, bo niedawno nim robiłem zdjęcia, więc jeszcze pamiętam. I jeśli spojrzymy w prawy róg, to widzimy wyraźnie winietowanie obiektywu, czyli wyraźne przyciemnienia kantów, które ja na początku jak oglądałem, jak wywołałem go, tak obejrzałem lupę, mówię, o wow, fajne zdjęcia, ostre są, dobre są, ale jak wczoraj plamkowałem zdjęcia, czyli już zeskanowane i wziąłem bo plamkowane zawsze muszę splamkować, mimo wszystko te koty, które chodzą, coś gubią i jakbym nie kombinował, zawsze coś mi się do negatywu przyklei, więc zawsze muszę splamkować, ale to jest czas na to, żeby dokładnie przyjrzeć się zdjęciu, więc przyglądać mi się zdjęciu, stwierdziłem, że ostrość jest ok. To nie jest tak, że ona powala na kolana, ale ja się nie spodziewałem, żeby mnie ten obiektyw zaskoczył w ten sposób, że jakość będzie taka, że ja będę w szoku, później chodził przez 3 dni. Zakładałem, że jakość będzie dobra i ta jakość jest dobra. Jest dobra, aczkolwiek myślałem, że będzie troszkę lepsza. To winietowanie na kantach przy obiektywie, który ma światło 6,3 mnie zaskoczyło. Stwierdziłem, no jak tak można? Przecież to jest tak, jakbym wziął obiektyw 4,5 i przymknął do 6,3, to on jest wtedy perfekcyjnie dobry, najlepszy w każdym układzie. No ja wiem, że są tylko 3 soczewki, ale bez przesady, z 3 soczewek można zrobić naprawdę dobre zdjęcia i nie muszą mieć winietowania. A jak spojrzałem w róg, spojrzymy na te listki u góry, no to one się już rozmazują i widać, że on traci ostrość na kantach i kurde, tak prawdę mówiąc, nasunęła mi się ta Agfa i Solette 2, która tu stoi obok mnie i tak zacząłem porównywać zdjęcia z Nettara z Agfą i z Solette 2. Wiem, tu jest obiektyw ze światłem 4,5, ale to jest Agnat, czyli mniej więcej porównywalny obiektyw do tego. Lepsze zdjęcia mi dał. Bo to jest tak, że jeśli tego 4,5 przymknąłem do 6,3, to on mi nie winietował i nie robi takich głupich rzeczy. Wiem, że to był budżetowy aparat. W porównaniu do Ikonty, z której on był sprzedawany równolegle, kosztował połowę.
mniej więcej odpowiednie i konta kosztowała 2 razy tyle. Próbowałem znaleźć porównanie cenowe do Aquy, ale nie znalazłem. Albo jak znajdowałem cennik gdzieś tam z 50 któregoś czy 30 któregoś roku, ale z 50 szukałem, to albo były same cajsy i tam były wypisane i to do tego jeszcze na przykład w funtach i do tego udało mi się znaleźć jakiś tam cennik Aquy z 50 któregoś roku, ale były w dolarach i były tylko Aquy. I nie udało mi się znaleźć żadnego katalogu, gdzie one by stały obok siebie, te aparaty. W związku z tym nie wiem, jaka była różnica, czy Zeiss był tańszy, droższy, chociaż na moje oko, moje wyczucie, one były porównywalne cenowo obok siebie, stojące na półce. Czyli wchodząc do sklepu, miałeś do wyboru drogą i kątę, o połowę tańszego Zeissa z prostą migawką i prostym obiektywem i w tej samej cenie lepszego, jeśli chodzi o parametry techniczne, lepszą Aquę i Solettę, lepszą, czyli z jaśniejszym obiektywem, lepszą migawką, chociaż ta moja też migawką nie szalała tutaj, no nie szaleje, bo też ma 50, stoi 200, 50? 25, 50 stoi 200, także też nie rozpieszcza. Ten nie rozpieszcza. 75, nie robiłem ani jednego zdjęcia na 25, ponieważ musiałbym go postawić na statywie, a jakoś chodziłem bez statywu, chociaż to by było sensowne, żeby postawić go na statywie, chociaż ja uważam, że taki aparat mały, lekki, poręczny jak ten, bo to jest poręczny aparat, można go włożyć do kieszeni, no nie spodni, ale już marynarki czy bluzy, do kieszeni i on spokojnie tam jest, albo do torby fotograficznej jako taki dodatkowy aparat, który zajmuje mniej niż obiektyw, który tam gdzieś leży, wyjąć i zrobić dobre zdjęcia średnioformatowe. Ja będę polował, szukał aparatu z jaśniejszym obiektywem, żeby sobie porównać, natomiast ten nie jest zły. A sama konstrukcja jest bardzo dobra, także ja Nettara mogę Ci spokojnie polecić jako dobry, średni format. Zresztą obejrzyj zdjęcia. To są przyzwoite, dobre zdjęcia. Zresztą zapraszam Cię do obejrzenia innych filmów na kanale Fotografia Analogowa, bo warto poznać różne aparaty i cieszyć się fotografowaniem tymi różnymi aparatami. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do przyłączenia się do osób wspierających kanał lub do patronów kanału, bo dzięki nim mam możliwość na kupienie negatywu do tych aparatów, wywołanie ich, zeskanowanie i tworzenie filmów dla Ciebie po to, żebyś miał wiedzę i rozrywkę. Wiedza i rozrywka. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia. Cześć.